Witajcie, Artback z tej strony. Dzisiaj dostałem taką baterię Boscha 18V, 5 Ah. Oczywiście jest to bateria litowo-jonowa. No i tam mechanik z zakładu powiedział, że baterii nie widzi ładowarka. No i co ma zrobić? No to co? No to pierwsze co? Sprawdzimy, ile ta bateria ma volt, tak? Pierwsze co powinniśmy sprawdzić, czy ta bateria trzyma jakiekolwiek napięcie. No to zaraz sprawdzimy. Już sprawdzamy plus i minus. Proszę bardzo, plus i minus i mamy... No niestety nie włączę, będę musiał to wcisnąć mocno. No dobrze. Czyli jak widzimy jest 15,61 V. Wydaje mi się, że jest to za mało, aby ładowarka mogła dostrzec takie napięcie. Dlatego jak naciskamy tutaj kontrolkę naładowania baterii, nic nie widzimy. No nic, zaraz rozbierzemy tę baterię i zobaczymy, co w niej siedzi, ale pierw spróbujemy ją podładować. Może akurat się uda ją wzbudzić. Jeszcze chciałem Wam pokazać takie bateryjki, które były właśnie w tych bateriach Dayton. No to akurat jest jakaś podróba, ale to była trochę większa bateria. Wyciągnąłem coś takiego. Są to Samsung 21700. Ta bateria jest trochę większa od baterii 18650. Zaraz Wam ją porównam. Tu mamy oryginalną też LG. Także jak widzicie jest trochę dłuższa i objętościowo jest no, większa. Sprawdzimy sobie jej pojemność. Tutaj jak widzicie jedną ładuję, używam dwóch magnesów, no i oczywiście używam jednej ze swojej ładowarek. No, tutaj macie. Bateria już jest naładowana. Zaraz podłączę ją do jednej z rozładowarek i sprawdzimy, ile ma amperków. Baterię podłączyłem przewodami do rozładowarki. Oczywiście rozładowarka wykryła tą baterię i zaraz zobaczymy, jakim programem będzie ją rozładowywała. Program P0 2,5. No i rozpoczęła swoją pracę. Rozładowuje prądem. Zaraz sprawdzimy. No, coś ponad 1 A. Ok, a my bierzemy się za do tego naszego Boscha. Także pierwsze co zrobimy, to podłączymy do tego jakieś napięcie. Użyjemy tej uniwersalnej ładowarki, którą kupiłem kiedyś za grosze. Ok, ładowarkę już przygotowałem. Zaraz podkręcę ją do 20 V gdzieś. Muszę zmienić te potencjometry na jakieś zwykłe, bo śrubokrętem tak kręcić non stop to trochę jest denerwujące, wiecie? Ok, mamy, no i będzie to 19,9 V. Chodzi o to, żeby ją tam trochę wzbudzić. Teraz musimy zlokalizować przewód dodatni i przewód ujemny podłączę i ładowarka powinna nam przejść w stan ładowania. Ok, i zaczęło się ładowanie, czyli na baterii jest teraz w tym czasie 17,3 V, 1,17 A, no i ładuje prądem 20,1 W. No i poczekamy sobie, podniesiemy tą baterię troszeczkę i zobaczymy, czy nam kontrolka baterii się zaświeci, czy nie. Dziękuję. Jak widzimy, bateria się trochę podniosła, jest 17,40 V. Zaczyna nam już tutaj migać coś, także zaczyna ożywać. Spróbuję naładować tą baterię tak gdzieś do 19 V i sprawdzimy później w zakładzie pracy już, czy ładowarka zacznie ją widzieć. Takie sytuacje następują wtedy, kiedy bateria jest dłuższy czas nieładowana, leży sobie gdzieś z boku i po prostu o niej zapomnimy i ona wtedy, wiadomo, traci napięcie, bo tam BMS też zużywa jakiś prąd. I już później jest tak niskie napięcie, że ładowarka, która jest ustawiona załóżmy na jakiś tam limit, nie widzi tej baterii po prostu, no, nie widzi tego woltażu i nie zaczyna działać. No taki prosty sposób Wam wytłumaczyłem. Także jakbyście mieli jakieś problemy, po prostu kupcie sobie taką ładowarkę, ustawcie ją
na te 20V. To w zależności od tego, jaka jest bateria i w jakim stanie jest rozładowana. I doładujcie sobie trochę tą baterię. Po prostu podłączcie do plusa i do minusa, tam gdzie są podłączone narzędzia elektryczne, ponieważ BMS pracuje tutaj na tych, widzicie, celach, tutaj. No. I wszystko powinno być ok. No, także poczekamy sobie jeszcze trochę, podładujemy i zaraz zobaczymy jeszcze te ogniwa w jakim są stanie Samsungi, ponieważ bateria była całkowicie padnięta, BMS pokazywał praktycznie 0, coś tam 0 V. No zobaczymy, czy to jest w ogóle wina BMS-u, czy wina baterii. No. Ok, moi drodzy, bateria od Boscha już jest oddana, mechanik zadowolony. A teraz zobaczcie, właśnie sprawdziłem te baterie, które tutaj, jak ja Wam powiedziałem wcześniej, one pochodzą centralnie ze śmietnika, tak? Były w baterii, która nam pokazywała chyba 0,0, tam coś tam 2 V, czyli BMS nie przepuszczał napięcia, nie wiadomo z jakich przyczyn. Ale zobaczcie, ja jestem całkiem zadowolony, bo bateria ma w sobie, jakby nie było, 3,6 A. No to jest bardzo dużo. No ona zgubiła tylko 400 mA raptem. No to jest, kurczę, praktycznie bardzo dobra bateria. Zobaczcie, jestem, kurczę, naprawdę szczęśliwy. Mam 5 fajnych bateryjek. Zaraz sobie je podłączę, sprawdzę wszystkie. I no co, coś z nich zrobię, no nie? Z nich można fajne rzeczy zrobić. No dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, no i zapraszam na następne, a będą na pewno. No, jutro wybieram się na skip, także mam nadzieję, że przywiozę jakieś tam baterie i pokażę Wam. No i wybieram się tak samo na taki Carbut, no to taki, wiecie, ludzie chodzą tam, sprzedają różne rzeczy, tam też można kupić fajne bateryjki. I jak coś fajnego kupię, to Wam pokażę. No to fajnie, no nara, subskrybujcie mój kanał.